Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w atomowym mieście Wizagina. Miasto leży u styku trzech krajów: Litwy, Łotwy i Białorusi. Zostało wybudowane w 1975 roku dla pracowników pobliskiej elektrowni, ale nie byle jakiej, ponieważ jest to elektrownia jądrowa. Reaktory RBMK 1500, które były mocniejsze niż te w Czarnobylu. Zapraszamy na film. Każdy z nas kojarzy czarnobylską Prypeć. Ale czy wiedzieliście, że na terenie byłego Związku Radzieckiego powstało wiele takich miast? Dziś odwiedzimy litewską Wizaginę, wybudowaną specjalnie dla pracowników ignalińskiej elektrowni jądrowej. Postsowieckie miasto ulokowano tak naprawdę pośrodku niczego, stawiając całą infrastrukturę od zera. W dzisiejszym odcinku poznacie nie tylko samo miasto, ale i mieszkańców Wizaginy, dla których praca w elektrowni jest całym życiem. Swoją przygodę zaczynamy od spotkania z waszą ulubioną ignalińską przewodniczką Beatą, która zaprowadzi nas do swojego przyjaciela Antona. I dotarliśmy do zakładu Antona, a szczególnie konkretnie do jego firmy, która nazywa się Litwild, czyli Dzika Litwa. Nice to meet you. Hello guys. Anton będzie dzisiaj naszym przewodnikiem, ponieważ jego firma, organizacja, którą się zajmuje, przede wszystkim stara się połączyć lokalną ludność. Let's do the brainstorm. What we will do today? Okay. You will show us any abandoned places? We might visit something, maybe this area, just like abandoned. Some of the houses were not finished, like from the time when they were built. That's the direction to the Ignalina nuclear power plant. There is the direction to the simulator control room. A też do niego pojedziemy? We will be going there. Okay. Pojedziemy. So mainly we are actually at this place now, and mainly I think we will be somewhere around here. Tu jeszcze chcielibyśmy odwiedzić taką lokalną społeczność, ale osoby w podeszłym wieku, czyli na przykład udać się na jakiś bazar. We might visit, yeah, there is one marketplace in here, there is another marketplace in here. What do I think? That's the markets usually kind of reflect the people who live in place. So when I'm traveling, I usually am trying to visit the marketplace to see the locals, the true locals. Jesteś gotowy? Możemy ruszać? Możemy. Let's go. Anton, powiedz nam, co znajduje się za naszymi plecami? No, to szkoła. Szkoła. That building used to be my school. Możemy wejść do środka? Możemy. Przechodzimy przez główne wejście. Tu jeszcze widać jakieś elementy z siłowni. Główna szatnia tu są. There used to be the ladies who were just looking for... Panie woźne. Yeah. Ciocie, no. Anton, poza kamerą powiedziałeś, że to jest twoja klasa. Jakie są uczucia być w tym miejscu po tych wielu, wielu latach? Bad. I do feel bad. I know for some people this kind of places might be very attractive, and that's why you see a lot of mess today, because the building wasn't closed properly. So that's why kids, they were running around and constantly banging something here, and that's why we see the inner condition like this. Just basically the town population is getting smaller, and we don't have a lot of we don't need so much space, so much schools. In our time, average age is about 50 years old now. 50? Yeah, so we are very old. We are the youngest town in Lithuania, but the population is I think the oldest. Anton, can you show us where at this class stay your desk? Where you sitting usually at the classroom? Well, there were a few rows, 3 rows of the desks, I think, and mine was next to this, between those 2 windows, so somewhere this place. We used to have the area where we were also hiding some of our stuff behind us. So the teacher's table was over there, the classboard over there. So
Wyszliśmy ze szkoły Antona, przenieśliśmy się w taką sentymentalną podróż, ale udajemy się teraz nad jezioro Drugszaj, gdzie jest piękny widok nad elektrownię oraz zobaczymy dacze sprzed kilkudziesięciu lat. Look at this little beautiful bus, like your car. Za moimi plecami znajduje się jezioro Drugszaj. To właśnie tutaj ulokowano dacze. Dacze dla pracowników. Z tego co mówiła nam Beata, 70% pracowników na początku działania elektrowni taką daczę otrzymało. To były ich letnie domy wypoczynkowe, ale nie zapominajmy o tym, że to miejsce jest stricte związane z elektrownią. Tutaj piękny widok nad jezioro, ale cały czas z tego jeziora pilnuje policja, więc i Paweł, którego poznaliście na odcinku z elektrowni jądrowej, i Beata wspominali o tym, że po pierwsze, jeżeli wystartujemy dronem, to zostanie zestrzelony. Jeżeli zaczniemy łowić ryby, oczywiście nam pozwolą, ale przyjedzie policja i sprawdzi, co tutaj robimy, bo cały czas, mimo że elektrownia jest wygaszana, cały czas dbają o bezpieczeństwo tej właśnie elektrowni. Jezioro po litewsku nazywa się Drugszaj, a po polsku Trzy Światy. Ale dlaczego? Ponieważ leży u styku trzech krain: Białorusi, Litwy i Łotwy. A my teraz udajemy się dalej. Jedziemy na bazarek, porozmawiać tam ze zwykłymi ludźmi, aby się zapytać, jak się im tutaj żyje. Ah, they are very, very sweet. Oh my Thank you. A to u nas się nazywają te jabłka, czekaj, jak one, papierówki, no. Bardzo dobre, słodziutkie, super. Ananas? Ananas? Pineapple. Pineapple. Przyjechaliśmy z daczy na bazar, na lokalny bazar, gdzie będzie w sumie chyba najciekawsze miejsce, ponieważ będziemy rozmawiać z lokalnymi mieszkańcami, zapytamy ich o tym, jak się tutaj żyje, co oni myślą o przyszłości. A teraz przyjechaliśmy na lokal. Przepraszam. Nie, dobrze, Konrad nagrywał Instagrama w międzyczasie. Nagrywałem Instagrama. Zapraszam was serdecznie, Urbex History, podłoga oficjalna naszego Instagrama, a my idziemy na bazar. Do bazy idziemy, do bazy. Akurat na gwiazdę, na bazę. To jest pani, która pracuje w elektrowni. I should be very serious as I'm a representative, but sometimes I should be a human being. My mom, actually, when they arrived to the town in 1991, my mom started from this place. So she was selling. At that moment, if you remember, there was a chewing gums, like from America, Yes, Turbo. There was a very old chewing Gum gums. Turbo. Yay! So she was selling that, and with that old Soviet bags, do you remember, like striped? Red, blue, and green. Yes. So I remember myself when we just arrived, I was sleeping on the bed, and my mom, and I was packed around with all those bags. So in the morning early, she was taking those bags with the dad, and they were having a place here. And she was selling stuff before she became a wet. So that was kind of the beginning when we just arrived into Visaginas. Dzień dobry, miło nam poznać. Rozumiem, że Państwo rozumieją po polsku normalnie i będziemy w pełni rozmawiać. Bardzo się cieszymy, nasi widzowie również bardzo się cieszą, że mamy okazję porozmawiać i chcielibyśmy zapytać, jak Państwu się żyje teraz w mieście Visagina? No, jak to żyjecie w Visaginie? Normalne, wszystko No, zdaje się, że wszystko w porządku, ale wiecie, tak jak stacja ta atomna jest, jak to powiedzieć po polsku, zamykana, to dużo ludzi wyjechali. Czyli lepiej było jak Za pracą, tak, do Germanii, do Włochów, wszędzie. Czyli I lepiej tutaj było co? jak elektrownia działała i pracowała. Tak. No, z drugiej strony to pieniążki. No to tak, pieniążki to. Wiadomo, każdy jedzie tam, gdzie będzie lepiej, ale czytaliśmy, że po zamknięciu tej elektrowni był pomysł otworzenia nowej elektrowni. Tak. Czemu to nie doszło do skutku? A to wszystko pieniążki. Za to, że potrzebne pieniądze i inwestycje i tych inwestycji Litwa nie dostała. Czy mogę mieć takie prywatne bardziej pytanie? Czemu pani tak dobrze mówi po polsku? Czy pani... A za to, że moja babcia Polka i mój tatuś Polak i cały czas rozmawiałam po polsku. Pięknie powiedzieć, naprawdę. Dziękuję. Ale czy pani też żyła w Polsce, czy pani tutaj jakby się urodziła? Nie. My tutejszy, jak my mówimy. Polskiemu rozumiem, ale już mówić Nie bardzo. zapamiętam. Rozumiemy. A pan pracował w elektrowni, czy? Ja pracował w elektrowni 15 lat temu nazad. A co pan robił? Czym się pan zajmował? No, ja
ochraniał elektrownię. Ochrona. Ochrona. Ochrona A była. właśnie, a jak teraz z pracą jest w Izaginie? Czy jest praca, czy jest duże bezrobocie? No, duże bezrobocie jest. Duże. Naprawdę. Nie ma pracy. Naprawdę. Nie ma pracy tutaj w Isaginu, to ja mogę powiedzieć, że na wszystkim terenie litewskim to musi sytuacja bardzo taka sama co nie na jest taka trudna. Tak, za to, że wszyscy pracowali na atomnej, na stacji pracowali. I teraz jak nie ma pracy, no to co? Młody oni wyjeżdżają. Muszą Tak, a kto zostaje się, no to zostaje się tylko... Czyli Państwa zdaniem lepiej by było w ogóle nie likwidować elektrowni i też nie przystąpić do Unii i zostawić tak jak było? No to wiecie, do Unii przystąpić może i dobrze było z jednej strony, ale z drugiej strony to po co oni nie doprowadzili wszystkiego tego do tego, żeby stacja zostałaś by. To musieli oni wszystko to doprowadzić do tego. A nie tak, że jeżeli wy zawieracie stację, no to wtedy my was przyjmiemy. Czyli bez ultimatum. Tak, a tutaj było ultimatum. No i co teraz z tego? Gdyby zamknięto starą elektrownię, ale wybudowano nową, jakby były plany, to czy byłoby ok? Wy wiecie, ja myślę, że wybudowanie tej nowej stacji, no to utopia. Utopia? To utopia. Takie zamydlenie oczu było. Tak, żeby ludzie uspokoili się. Dobrze, dziękujemy Państwu bardzo za To nie rozmowę. ma za co, to szczęśliwie. Dojechaliśmy do arcyciekawego miejsca, ponieważ znajdujemy się w centrum szkolenia dla pracowników elektrowni jądrowej. Co ciekawe, ono jest dalej czynne, cały czas szkolą się tutaj ludzie i wcześniej musieliśmy uzyskać zgodę, czy możemy w ogóle to nagrywać, ponieważ znajduje się tu jeszcze, coś z bezpieczeństwem Litwy, z tego co... Znaczy, to miejsce podlega pod Urząd Bezpieczeństwa. Urząd Bezpieczeństwa Litwy ma tutaj swoją siedzibę, z tego co ja zrozumiałem, dlatego też musieliśmy się ich grzecznościowo zapytać, czy możemy to nagrywać, żeby potem nie było... Na szczęście się udało, więc idziemy do środka zobaczyć, jak ten symulator wygląda. Once you get closer, the light will turn on. We are closer already. We are already pretty much close. Ale to mistrzowsko wygląda. Welcome in Ignalina Power Plant. Znajdujemy się w miejscu kompletnie po prostu magicznym i świetnym. Mianowicie jesteśmy w symulatorze pracowników, którzy się szkolili potem, żeby pracować w elektrowni ignalińskiej. Ale nie tylko, ponieważ za czasów, kiedy ona działała, również przylatywali tutaj ludzie z innych reaktorów RBMK. Ich było 5, teraz zostały już 3, a między innymi na przykład był ten reaktor z Czarnobyla. No ale co tutaj się mianowicie działo? Jest to dokładne odwzorowanie sterówki, takie, które już byliśmy chociażby w Ignalinie. Ja teraz mam ten czepek, który noszą właśnie ludzie. Zresztą też widzieliście to, jak już przechodziliśmy w Ignalinie. Tutaj mamy tą konsolę, o której ostatnio mówił Kuba. Tutaj mamy wskaźniki, które wskazywały o tym, jak można wyciągnąć albo schować właśnie pręty paliwowe z reaktorów. Ale jak wyglądały te szkolenia? Musicie wiedzieć, że one były podobne i tak samo restrykcyjne, albo i bardziej na przykład jak szkolenia pilotów. Był to symulator, który każdy, który pracował w takiej sterowni, musiał przejść raz do roku. Jeśli tego nie zrobił, to nawet po 40 latach pracy tam nie mógł wrócić do elektrowni i znowu pracować. Więc można powiedzieć, że tutaj szkolono się, robiono różne scenariusze, na przykład coś się dzieje z reaktorem, jakiś pożar i oni muszą tutaj zareagować właściwie tak, jak byli szkoleni. Jeśli im się to nie uda, jeśli nie zdadzą egzaminu, mogą podejść powtórnie, jeśli nie, no to no niestety praca jest skończona, więc można powiedzieć, że to byli najlepsi z najlepszych, tak jak wcześniej mówiliśmy, ale też dlatego, bo mieli godne miejsce do szkoleń. True facts. Wiecie, co jeszcze jest niesamowite? A mianowicie to, że nasi przewodnicy, młodzi ludzie, właśnie w tym momencie debatują, w jaki sposób przywrócić to miejsce do świetności, aby tutaj mogli przyjeżdżać turyści. Także w opisie tego filmu dajemy kontakt do Antona, abyście mogli odwiedzać takie miejsca, przyjeżdżać. To tu można wszystko nacisnąć. Naprawdę mi to urwało głowę. Jest to niesamowite miejsce. Jedźmy już do miasta, ponieważ w mieście dalej tętni życie. Mamy sobotę, a jeszcze fajnie było zobaczyć po prostu infrastrukturę, zabudowania, przede wszystkim te postsowieckie bloki. Przeważnie po budynkach tego typu chodziliśmy jako opuszczone miejsca. Bornesulinowo, Pstrąże,
Czarnobyl, etc., etc., etc. A teraz zobaczcie, to jest w pełni żyjące miasto. Kapsuła czasu. Beata poza kamerą obiecała, że jeżeli bardzo dużo osób polubi ten film, to zaprosi nas tutaj trzeci raz, ponieważ gdzieś tutaj jest pod szpitalem schron przeciwatomowy, podobno w stanie idealnym. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy tu wrócili, to wiecie, co macie robić. A tak, żeby potem nie robić im napisów pod filmem, to ciągle działa i to jest system takiego ostrzegania emergency awaryjnego. Zgadza się. Za mną w tle największy, najwyższy budynek w całej Widzaginie, nazywany Penthouse'em. Dostaliśmy pozwolenie, aby tam wejść od Konstantina, który jest dyrektorem zajmujący się badaniem poziomu radiacji w Ignalinie. Natomiast tata naszej przewodniczki, Beaty, mieszkał tutaj na drugim piętrze, także to wszystko tutaj dookoła jest jakby jej taką childhood to nazwała. Chodźcie, wejdziemy na samą górę. Welcome to the elevator of the highest building of Visaginas. Overweight. Tam встретимся сверху. So they're gonna take another elevator, smaller than this. This is the biggest elevator, and we have a smallest one. This is the biggest elevator in Behind the wall. Vigagina. I will say absolutely true. The biggest elevator in Visaginas. So if you want some extreme, come and jump on the elevator, travel to the 14th floor and come back to the first. Ale powiem wam, że już mam pełną zbroję, bo nienawidzę wysokości. Ale nie widać coś. Ale wiem, że pod nami jest 14 pięter, to nie? Be careful, guys. Yeah. So we need the keys. We need a keys. Yeah. Okay. Tak, tutaj jest ten, syp. U nas też takie było. It's foggy today. We won't see them all. Ale widok. Ale widok. Highest point of the town. The viewpoint of the town. Beautiful. You can slightly see the nuclear power plant here. Już przybliżam. The Drukshel Lake. Jest. Yeah, and the power plant. It's a bit foggy now, but still. I catch it. The Visaginas Lake on the right side. Zobaczcie. Przepiękny widok z miasta na elektrownię. Przybliżę jeszcze raz. I za chwilę... O, widać elektrownię. Pięknie. Może to jest śmieszne, ale cały czas walczę ze swoim lękiem wysokości i wejście na przykład tutaj kosztowało mnie co najmniej 3 lata życia. Więc mam nadzieję, że to docenicie, klikając łapkę do góry pod tym filmem. Jedną nogą jesteś na dachu. Teraz przyszedł ten moment, kiedy tak się po prostu przechadzamy
po Visaginie, aby zobaczyć głównie tą infrastrukturę. No mam na myśli po prostu budownictwo, architekturę, nie infrastrukturę. W tym budynku, w którym znajdowała się kiedyś szkoła, znajdują się zdjęcia budynków, które stały tutaj przed powstaniem tego miasta. A przed powstaniem tego miasta było 5 budynków, w którym mieszkało 28 osób. A 28 osób i 5 budynków przed wojną, musicie wiedzieć, że tereny, które były tutaj, należały do Polski, więc można powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem były to mieszkania, gdzie mieszkali Polacy. Polska wieś. My first class was there, part of the basement. You see, there's no light. So when we were little, we used to go down the stairs, and we had lessons there. Down Na dole at the była, basement. Yeah, you're right. w piwnicy była pierwsza klasa. Over here. Pierwsza klasa Everything Beaty. is changed now, but the floor is original. It's right at the beginning, whatever you can see. And obviously we'll have a gallery here. See how it's changed. Go through the pictures. That's the history of a town. Yeah, the thing I told you about today, that's how it looks like. Yeah, by the lake. Pierwsze... Myślę, że to było jeszcze przed tym, jak powstała Visagina. No, można powiedzieć, że XIX-wieczne domki. Sniečkus, ponieważ tak się nazywało to miasto przed 91 rokiem, zanim upadł Związek Sowiecki. Jest to nazwisko pierwszego sekretarza partii, litewskiej partii robotniczej, więc stąd wzięła się nazwa właśnie tego sowieckiego miasta. Po 91 roku nazwę miasta zmieniono na Visaginas, aby nie kojarzyła się z tamtymi czasami. So this is it. The story, the life story is still alive. Tak, to miejsce przypomina Beacie dzieciństwo, czyli tam miała klasę, po zajęciach przychodziła tutaj, czyli do swojej świetlicy, jak my wszyscy kiedyś mieliśmy te świetlice, w których czekaliśmy z utęsknieniem na naszych rodziców, no ale jej się to kojarzy właśnie z tym bieganiem, z życiem właśnie dziecięcym. No można powiedzieć, że te marzenia dziecięce zawsze w człowieku budzą takie miłe emocje i w niej to miejsce właśnie takie emocje budzi. No jak chyba we wszystkich nas te wspomnienia dzieciństwa, to są piękne wspomnienia. W szczytowym momencie Visaginę zamieszkiwało około 30 000 ludzi. Obecnie mówi się, że populacja zmniejszyła się o połowę, a to wszystko przez zamknięcie elektrowni w 2009 roku i jej powolną rozbiórkę. I nie ma się co dziwić. Miasto powstało przecież dla pracowników Ignaliny, a gdy zamyka się największy zakład w okolicy, ludzie będą zmuszeni przesiedlać się za pracą. Nie da się też ukryć, że w postsowieckich budynkach dalej czuć ducha komunizmu, ale zaraz obok bloków z wielkiej płyty budowane są nowoczesne markety, a stare elewacje odrestaurowywane. Na koniec tego odcinka zostawiliśmy obszerny wywiad z Beatą, którą poznaliście w naszych poprzednich materiałach, a czytając wasze komentarze wiemy, że jesteście ciekawi jej historii. Beata, po pierwsze bardzo Ci dziękujemy za to, że wziąłeś udział w naszym projekcie. Jesteś bardzo wspaniałą osobowością, nasi widzowie Cię kochają. Po pierwsze chciałem Cię zapytać, co sądzisz o tym wszystkim, o tym całym naszym projekcie i jakie masz takie wewnętrzne odczucie? I think that our collaboration is something kind of an amazing connection and link. It's not easy to find the people with whom you have a feeling, right? Such a warm feeling and with whom you can be sure that you can make something interesting, right? So I think that your second time, as you came here the second time, is already a sign for a very great collaboration. The first stage, that's the second stage, and hopefully that's not going to be the end, because you are such a great guys that I'm really happy to meet you once. Even I will say the truth, at the first stage when I got your paper and application, the first time, I was doubting about you, thinking maybe something wrong about them, you know, filming, or maybe that's another blogger who just want to like kind of make it more popular stuff and so on. But I was wrong. They are amazing. Beata, możesz opowiedzieć nam o swoich korzeniach, ponieważ mówiłaś wielokrotnie o tym. Because my dad is 100% Polish, because I am now my surname is written from the V, English V, and that was the changes that was made in 1991 to my surname, right? But my original surname starts with W, and so I am Jesteś Beata Wojciechowska. So my dad is 100% Polish, my mom is from Belarus, so I'm already a mix, right? I hope I'm a good mix, but I love Poland, and I have like a lot of connections and links, and I have attraction to go back there.
So the challenges for such as my story is just to accept it and love it and then respect it and then go with it without being scared, you know, just to be who you are and not pretending. That's what I would say, that we should not be pretending and trying to forget about something, or you know, just pretend that we are not a part of something. So I'm happy that this is what it is. Yes, obviously it is because of the nuclear power plant. I had such a mixture. My mom and my dad, they met each other and they decided that to come here and stay here and live here. So I was just 4 years old. But it relates to the Lithuanian. I become attracted to Lithuania as well. So I love the town, as you saw already. I'm crazy about the place I work, and I'm very passionate and very empathic to that place. Maybe I have a source of love inside of me. Prędzej czy później elektrowni nie będzie. I co dalej? Co dalej będzie z tobą, co dalej będzie z miastem? This is the conversation about the future, where at this point it's really hard to talk to, right? We can plan, and obviously myself as being young, I need to have a backup, so that's why I'm thinking about that backup already now. So whatever I do, even working after the nuclear power plant, I'm thinking, and obviously you know, what's the interesting thing nowadays, that the future sometimes you don't even need to wait for. So future might be tomorrow. So you might wake up the next day and you will be at such a point when you will need to take some decisions straight away. So I think I have my second I cannot call it business, but like a hobby that I love is languages, especially English. I work with kids, I can work with adults, so I'm not stuck only with being as a specialist in communication, but I find out myself in communication. So probably if I would lose a job, maybe at some point at the nuclear power plant, I go to another place where I can explore, you know, and be myself, maybe again at the position of communication specialist, right? Or maybe I'll have something of myself on my own. So I have a lot of ideas, and I'm not afraid of, you know, living in the future anyway. You cannot be afraid of the future, otherwise you will have no power to wake up. Wczoraj mówiłaś o rachunkach za prąd i za ciepło, że są bardzo wysokie. Czy w momencie, kiedy elektrownia działała, one były dużo tańsze, i czy to jest związane właśnie z brakiem prądu i z brakiem ciepła z elektrowni, że te rachunki wystrzeliły w górę? First of all, we need to understand that the town is here only because of the nuclear power plant. So the town and the nuclear power plant connected. That was a constructions that day and night they were building them together. So obviously, when this principle works around the world, so it's just not only Visaginas that is like that. So if you're gonna take like Chernobyl, Fukushima, or any other one. So obviously the heating and the electricity, that was the main source for the town, and that was for free, and that was okay. That was a norm. Now obviously when we use again and we buy it, so obviously Lithuania, we are paying the highest prices for the electricity nowadays. Jest mit albo legenda o tym, że dzieci nie mogą odkręcać gorącej wody, bo leciał wrzątek z powodu ogrzewania w elektrowni. Czy to jest prawda, czy legenda? Yes. Is the truth? Yes, that's my childhood. Okay. Absolutely. I'm telling you, it was such a hot, because it's not even water. Yeah. Forget about the water, the radiator. You cannot even touch it. And my dad and my So mom. you got the sauna and the flat. Absolutely. And when they were taking me to the granny in the village, It was freezing. Ostatnie pytanie ode mnie. I'm gonna cry. Don't go. Czy... Don't go. I'm gonna present EcoFlow forever. Don't go. EcoFlow stay with us. Okay, that's all. We're going to reach the point where maybe all the countries is going to have like a little module reactor, because we have an electric cars, an EcoFlow, and then the sand batteries, and such a many things, right, that need energy. So we need energy, and in the future obviously we will need more sources. So I think that's not the end. Hopefully at the point, yes, I wish Lithuania will have something, yes, by themselves, but at least I can look in the future and might think that and assume that it's going to be bright for everyone. No, that's not a joke, yeah, just for everyone. Otherwise, how will we survive? We need to survive.
And I'm survived. Yay, yay. Thank you for that, Beata. That's fine, Thank you for absolutely. that. You know that I love you guys. And I love EcoFlow. Zanim przejdziemy do końca tego odcinka, to tak jak zauważyliście, podróżujemy kamperem. Kamperem, który dostarczyła nam firma EcoFlow, ponieważ jest ona partnerem dzisiejszego odcinka. Cały nasz kamper jest autonomiczny, posiada u góry panele fotowoltaiczne, które ładują akumulatory oraz cały system niezależnego zasilania właśnie firmy EcoFlow, czyli jadąc ładujemy nasze akumulatory, całe to oświetlenie dookoła działa właśnie dzięki temu. Tam macie też panel od sterowania, mamy ciepłą wodę, ogrzewanie, lodówki, mikrofalówki, normalnie jak w domu. Już od bardzo, bardzo dawna używamy sprzętu EcoFlow, a konkretnie ich stacji zasilających. Dwa takie podstawowe rozwiązania. Dużą deltę generującą większą pojemność swoich baterii oraz możemy też podłączyć zewnętrzne, podłączyć ją do ładowania słonecznego, zbudować jakby niezależny energetycznie cały system. Daje nam to bezpieczeństwo energetyczne. Podobnie jak i tutaj. Tutaj mamy wersję mniejszą, jest to River 2 Max. Lżejsza wersja, bardziej taka mobilna, przenośna i my na przykład z takim Riverem podróżujemy już od kilku lat. Jadąc z miejscówki na miejscówkę, podłączamy kamery, ładujemy wszystko. Zobaczcie, z przodu macie porty USB, USB-A, USB-C do 100 W, czyli możemy zasilać na przykład sobie bezpośrednio laptopa, ale też i mamy porty zwykłe na 230 V. Naprawdę jest to świetne rozwiązanie. Dziękujemy tutaj firmie EcoFlow za dostarczenie tych stacji ładowania oraz całego kampera, bo słuchajcie, spędziliśmy w nim 3 dni. Tutaj chciałem podziękować naszym przyjaciołom, którzy oprowadzili nas po tym mieście, pokazali nam te wspaniałe miejsca i opowiedzieli, jak się żyje w tym miejscu, także podziękujcie im w komentarzach. Okej, 1, 2. Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć.